Cześć, tu Paweł Samek z Forkład. Dzisiaj opowiem Wam o felgach poszerzających, zwężających, o dystansach, czyli o tym, co to jest ET, co to jest offset, czy warto poszerzyć kłada, czy warto zwęzić kłada, jak zwykle jeździcie, jak ja jeżdżę, co jest dobre, co złe, co jest bezpieczne. Przekonajcie się sami. Zapraszam. Dobra, czym jest offset, czym jest ET? Posłużyłem się Wikipedią, a później przełożę to na język prostszy, czyli kładowy. ET, inaczej offset, współczynnik odsadzenia obręczy koła pojazdu, jeden z trzech podstawowych obok rozstawu śrub i średnicy otworu centralnego parametrów montażowych obręczy. Oznacza on odległość w poziomie pomiędzy płaszczyzną montażu obręczy, a płaszczyzną symetrii obręczy. Wszystko jasne? Dobra, po ludzku. Dobrze, a wytłumaczmy cały offset czy ET na przykładzie opon kładowych, bo tym się zajmujemy. Nie będę mówił o ET 19,2, będę mówił w calach, bo tak się określa, czyli 5 plus 2, 4 plus 1, 2 plus 5. Wyjaśnię, na czym to polega, bo w ten sposób my operujemy w sklepie i tak nas nauczono. Przypomnienie, cal to 2,5 cm w zaokrągleniu, ale żeby łatwo się liczyło, 2,5 cm to jest 1 cal. Ta felga oryginalna polarisowska ma 5,5 cala szerokości, 12 średnicy. Średnicy nas nie interesuje, 12, 14 nie ma żadnego w tym momencie znaczenia. Mówimy o offsecie, czyli odsadzeniu koła od piasty, czyli czy kład będzie zwężony, czy poszerzony, bo rotując różnymi rodzajami felg, w zależności od 4 plus 3, 2 plus 5, 5 plus 2, 6 plus 1, dochodzimy do tego, czy kłada poszerzamy, czy też go zwężamy. Oryginalnie 5,5 cala szerokości, 4 do zewnątrz, 1,5 na zewnątrz. Sprawdźmy, jak się to przekłada na przykładzie Polarisa Scramblera, który sam w sobie jest szerokim pojazdem i pytanie, czy go poszerzać. A może go zwęzić? Zrobimy i to, i to. Zobaczcie, jak to wyjdzie. Pomierzmy, zobaczmy wady i zalety, będziemy testować. Mam metrówkę, nie zawaham się jej użyć, czyli mierzymy szerokość pojazdu. W tym momencie mamy felgi Iceteka założone o offsecie 4 plus 2, tak mi wyszło z wszelkich pomiarów. Ustawiamy kładę na mniej więcej tej samej wysokości, na tak samo wychylonych wahaczach. 36 cm sobie wymierzyłem, po to, żeby sprawdzić, jak to będzie na Iceteku, jak będzie na oryginale, jak będzie na Icteku zwężanym, który jest jakąś ciekawą propozycją. Sprawdźcie. 145 cm szerokości przy tym zawieszeniu ma na Ictekach. Na oryginałach będzie ciutkę mniej, zaraz się o tym przekonacie. Ok, kółka zmieniliśmy z Iceteka na oryginalne koła polarisowe. Powinny być węższe, według producentów, według moich pomiarów takich hipotetycznych, o jakieś 3 cm. Sprawdźmy. Ustawiłem tutaj wysokość taką samą, czyli 36 cm, żeby rozjazd był ten sam na wahacz. Około 141 cm, czyli poszerzył się mniej więcej o 4 cm, czyli troszeczkę jest to sprawa felgi, troszeczkę opony. Teoretycznie opony są 9, w rzeczywistości duro też jest troszeczkę inny. Czyli pomiędzy oryginałem a Ictekiem, ja bym tak przyjął, że mamy 4 cm różnicy, 3-4 cm różnicy, czyli Icetek klasyczny z bedlockiem poszerza o tyle Polarisa. Czy to jest dobre, czy to jest niedobre, czy to jest obojętne? Sprawdźmy, bo mamy jeszcze jedną ciekawą felgę, którą warto pokazać. Kręcimy. Dobra, a teraz założyliśmy felgi Iceteka, tylko zupełną nowość. Dla kogo to jest, spróbuję wyjaśnić. Felga 5-calowa z offsetem 0, 5 plus 0, czyli 5 cali wchodzi do środka, a na zewnątrz nie wychodzi nic, oprócz troszeczkę opony, no bo to tak zawsze być musi, że opona jest szersza od felgi. Mierzymy szerokość. 132 cm w scramblerze. O co tu chodzi? Czy lepiej jest węziej, czy lepiej jest szerzej?
w tym momencie nie chcę jeszcze na ten temat odpowiedzieć, będę to za chwilę testował. Skok zawieszenia scramblerowy, czyli tym, czym wygrywa Polaris, zostaje, ponieważ mamy długie wahacze, długie amortyzatory i całą felgę przesuniętą do środka. Felga jest 14-calowa, ponieważ 12-calowa w tym wypadku by się nie zmieściła, zahaczałaby o elementy zawieszenia. Jestem tego mega ciekawy i dlaczego felga węższa może być ciekawsza? Nie dla każdego. Uważam, że dla tych, którzy jeżdżą po lesie, którzy mają scramblera i nie mogą się tą kolumbryną szeroką zmieścić pomiędzy drzewami, w wąskich nawrotach, w ciasnych łukach, to felga z offsetem przesuniętym do wewnątrz pojazdu, czyli 5+0, może mieć tutaj sens. 132 cm szerokości, czyli 8 cm węziej od oryginału. No a od iSteka, który ma 145 około, mamy 13 cm różnicy. To jest bardzo duża różnica, bo manewrowalność tego kłada zupełnie się zmieni. Będą też minusy na pewno. Stabilność się pogorszy na zakrętach, na wychyłach, na dużych prędkościach. Na małych uważam, że nie. Temat do rozważania. Zakładam za chwilę kask, zakładam zbroję i lecimy sprawdzić, co te felgi, które są wklęsłe, mają do powiedzenia. Na sucho opowiedziałem o offsetach, o zwężeniu, poszerzeniu kłada, ale teraz to pasuje potestować na żywo. Jesteśmy w tym momencie w takim miejscu, gdzie możemy. Będzie błotko, będą drzewa, prostki już były, pośmigałem. W tym momencie chcę to sprawdzić, jak się to zachowuje na ciasnych, wąskich nawrotach, jak się zachowują w błotku. Testuj. No właśnie, i testując w terenie, troszeczkę można się zgrzać. No i przede wszystkim można znaleźć to miejsce, gdzie faktycznie na tej dużej szerokości nie dałoby się przejechać, co przed chwilą widzieliście na tym filmie. Normalna ESA by się nie zmieściła, to by się zmieściło. Podsumowanie będzie za chwilę. Dajcie mi jeszcze potestować, bo jest coś inaczej, jest dość ciekawie. Jeszcze chwilę, dobra? Przez całe swoje 16-letnie doświadczenie z kładami uważałem, że kłada należy tylko poszerzać. A te kłady już się zrobiły takie szerokie, że teraz przyszedł czas chyba na ich zwężanie.
To jest ciekawa propozycja. A dla kogo ta propozycja? Nie wiem, czy dla mnie. Nie jestem przekonany. Jestem przekonany za to, że będą klienci na tę felgę, czyli felgę 0 plus 5, felgę zwężającą kłada o minimum 10 cm, właśnie ESA, po to, żeby szybko na rajdach nawrócić, za drzewem, pod drzewem, żeby była zwrotność. Zwrotność jest dużo lepsza, to jest oczywiste. Węż, lepsza zwrotność. Między drzewami to, co pokazałem przed chwilą, że się możesz pomiędzy niektórymi zmieścić. Przy rozstawie 140-144, tyle co ma Scrambler, normalnie nie byłoby szans przejść pomiędzy takimi drzewami. Tutaj jest szansa, czyli tutaj Polaris ma bardzo duży skok zawieszenia, długie wahacze, to wszystko zostaje cały czas, a koło jest cofnięte. Paru gości to zainteresuje. To nie jest felga na pewno dla każdego, ale czasem jak chcesz na terenowych rajdach wygrywać, czy też mieć bardzo dobrą zwrotność, to myślę, że zainteresuj się tą felgą Iceteka, która zmienia szerokość kłada i ją zmniejsza. Podsumowując, jeżeli chcesz kłada poszerzyć, nieważne jakiego, czy jest to Can-Am, CFK, Polaris, Honda, czy każdy inny, to wybierasz felgi, które mają współczynnik 4 plus 3, bo oryginalnie jeżeli masz 5 plus 2 cale, to jest 2 na zewnątrz, 5 do środka. Jeżeli chcesz mieć szerzej, to wybierasz 4 plus 3, czyli 4 do środka, czyli o 1 cale mniej do środka i 3 na zewnątrz. Są też takie offsety, uwaga, bo takie felgi najczęściej są w promocjach, nie kupuj ich przypadkiem, bo to nie są dla normalnych ludzi. Chyba że chcesz jeździć supermoto wyłącznie po asfalcie, to wtedy się zastanowić. Na przykład offset 2 plus 5, czyli 2 cale tylko do środka, a 5 na zewnątrz. No, to jest tak poszerzony kład, że moim zdaniem to pourywasz wszystko, a frajda z jazdy będzie tylko na bardzo szerokich, płaskich szutrach. W terenie pourywa kierownicę, pourywa zawieszenie. Pamiętajcie, offset 2 plus 5 w felgach przez 97% użytkowników nie jest do normalnej jazdy. To chciałbym zakomunikować. Jeżeli potrzebujesz felg dokłada na przykład z Iceteka czy innych, opon dokłada z Maxxisa, CST, Pitbulla, co byś tam sobie nie życzył w forkładzie, to jest. Są specjaliści, którzy siedzą przed telefonem i chętnie doradzą, dopowiedzą. Są filmy, które ja prezentuję. Ja też wielokrotnie lubię się podzielić informacjami lub posłuchać informacji od Was. Zapraszamy do forkład.pl, tam znajdziesz felgi, opony, plastiki, wydechy, zderzaki i co tam jeszcze dokłada nie potrzebujecie. Zapraszamy. Pozdrówko, do następnego.